W dzisiejszym wydaniu Katar podarował drobiazg Trumpowi, Wielka Brytania i Niemcy pracują nad nowymi rakietami. Putin i Zełenski nie spotkają się przy stole negocjacji pokojowych i na koniec będzie o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi. Zapraszam. Wczoraj informowałem, że Donald Trump robi złote interesy na Bliskim Wschodzie, ale nie prywatne, a dzisiaj dowiadujemy się, że władze Kataru zaproponowały przekazanie byłego królewskiego Boeinga 747 Departamentowi Obrony USA, który miałby służyć jako tymczasowy Air Force One dla prezydenta Donalda Trumpa. Samolot o wartości szacowanej na $400 milionów, wcześniej użytkowany przez katarską rodzinę królewską, od kilku lat stoi niesprzedany i jest oferowany jako dar. Pomysł przyjęcia tego luksusowego prezentu budzi kontrowersje prawne i etyczne, zwłaszcza wobec przepisów dotyczących konieczności zatwierdzenia darowizn zagranicznych przez Kongres, ale administracja Trumpa utrzymuje, że samolot ma zostać formalnie przekazany Pentagonowi, co zapewni zgodność z amerykańskim prawem, jednak ostateczna zgoda i proces legislacyjny już są w toku. No cóż, drobne podarunki nie są warte uwagi, więc przechodzimy do nieco szokującej informacji. W czwartek 15 maja 2025 roku Wielka Brytania i Niemcy ogłosiły wspólny program opracowania głęboko precyzyjnej broni uderzeniowej o zasięgu przekraczającym 2000 km, wpisujący się w ramy porozumienia Trinity House z października 2024 roku. Projekt ma na celu wzmocnienie odstraszania NATO oraz uniezależnienie Europy od zewnętrznych dostaw uzbrojenia w odpowiedzi na wojnę na Ukrainie i zmieniającą się amerykańską politykę bezpieczeństwa pod rządami Donalda Trumpa. Ogłoszenie nastąpiło podczas pierwszej Rady Ministrów Obrony Trinity House w Berlinie, gdzie brytyjski sekretarz obrony John Healey i niemiecki minister obrony Boris Pistorius podkreślili korzyści gospodarcze i strategiczne wynikające ze współpracy przemysłowej. Przypomnę, że porozumienie Trinity House, podpisane w Londynie w październiku 2024 roku, stanowi pierwszy dwustronny pakt obronny między Wielką Brytanią a Niemcami. Jego celem jest nie tylko wspólne opracowanie nowych systemów uzbrojenia, ale też koordynacja produkcji i zakupów sprzętu wojskowego na poziomie europejskim. Decyzja o zwiększeniu zasięgu uderzeniowego do 2000 km wynika z potrzeby ochrony wschodniej flanki NATO przed rozwijającymi się zdolnościami Rosji, takimi jak hipersoniczne pociski Kinzhal czy rakiety Kalibr o zasięgu przekraczającym ten próg. Ponadto presja, jaką wywiera administracja USA, by Europa zwiększyła samodzielność w obronności, przyspieszyła powstanie tego projektu. Brytyjski sekretarz obrony John Healey i niemiecki minister obrony Boris Pistorius uroczyście przedstawili projekt podczas obrad Rady Ministrów Obrony w Berlinie, podkreślając, że wspólna produkcja stworzy tysiące miejsc pracy oraz przyczyni się do rozwoju przemysłu zbrojeniowego obu krajów. Oprócz prac nad bronią uderzeniową średniego zasięgu, ministrowie omówili również wspólny zakup torped Stingray dla samolotów patrolowych P-8 Poseidon oraz kontrakt na dostawę brytyjskich mostów wojskowych dla Wehrmachtu, co podkreśla wszechstronny charakter porozumienia. Trzeba przyznać, że cieszą takie inicjatywy, gdyż pokazują, że dawni wrogowie mogą wspólnie działać na rzecz bezpieczeństwa Europy. Szkoda tylko, że wciąż pojawia się kandydat na kolejnego wroga. Temat kolejny to rozmowy pokojowe w Turcji. Zapewne wiele osób zadaje sobie pytanie, dlaczego właśnie Turcja, a nie inne państwo przeprowadza taki proces? Otóż po pierwsze, Turcja, a właściwie jej prezydent Erdoğan od kilku lat pozycjonuje swoje państwo jako bezstronnego pośrednika, utrzymując dobre relacje zarówno z Kijowem, jak i Moskwą, a przy tym prowadząc aktywną dyplomację regionalną. Po drugie, to właśnie w marcu 2022 roku w Stambule po raz ostatni udało się wypracować wstępny dokument pokojowy pomiędzy Rosją a Ukrainą, co buduje symbolikę i ciągłość rozmów w tym mieście. Dodatkowo Turcja nie jest bezpośrednio zaangażowana wojskowo w konflikt, co gwarantuje neutralne warunki spotkania i bezpieczeństwo obu stron. No i rzecz oczywista, bliskość geograficzna. Stosunkowo szybkie połączenia lotnicze z Kijowem i Moskwą ułatwiają przemieszczanie delegacji, a infrastrukturę konferencyjną Stambułu uznaje się za światowej klasy. Jak zapewne już Państwo wiedzą, bezpośrednie spotkanie prezydentów Wołodymyra Zełenskiego i Władimira Putina w Turcji nie odbędzie się, ale w Istanbulu zaplanowano rozmowy delegacji ukraińskiej i rosyjskiej. Najpierw dziś, a według źródeł ukraińskich prawdopodobnie jutro. Kreml potwierdził, że zamiast Putina przybędzie zespół negocjatorów złożony z doradców i wiceszefów resortów, co stawia pełnoprawne rozmowy na wątpliwym kursie.
Teraz zachęcam Państwa do subskrypcji, by być na bieżąco, a ja przechodzę do ciekawego tematu – handlu ludźmi. W czwartek 15 maja 2025 roku premier Sir Keir Starmer ogłosił, że Wielka Brytania zwiększy wysiłki w zwalczaniu sieci przestępczych z obszaru Bałkanów Zachodnich, które ułatwiają nielegalną imigrację do Zjednoczonego Królestwa. Projekt ustawy zakłada zwiększenie współdzielenia danych wywiadowczych między agencjami, by zbudować pełniejszy obraz struktur przestępczych. Dodatkowo, funkcjonujący od lipca 2024 roku Border Security Command koordynuje działania Immigration Enforcement Border Force National Crime Agency oraz MI5 w celu rozbicia transgranicznych gangów przemycających ludzi. Na szczycie obecni byli przedstawiciele ponad 40 państw, co podkreśliło wagę międzynarodowej współpracy w walce z handlem ludźmi i ochronie najbardziej zagrożonych migrantów. W odpowiedzi na rosnącą liczbę prób przedostania się do Wielkiej Brytanii małymi łodziami oraz trasami bałkańskimi, rząd stawia na uderzenie zarówno w tych, którzy organizują przewozy, jak i w nielegalne łańcuchy finansowe, dzięki czemu chce zredukować zyski szajek przemytników i skutecznie zniechęcić do przyszłych prób nielegalnej podróży. Kluczowe dla powodzenia tych działań będzie zapewnienie stałego finansowania, efektywna wymiana informacji między państwami oraz zdolność do ścigania przestępców w różnych jurysdykcjach. Według zapowiedzi rządu, postępy w realizacji strategii będą poddawane ocenie na kolejnym międzynarodowym szczycie jeszcze w tym roku, co ma zagwarantować odpowiedzialność wykonawczą i ciągłe doskonalenie taktyki.